co? Jest nowy pomysł, jak chodzi o weryfikację wieku. Że obowiązek jakby weryfikacji ma leżeć po stronie systemu operacyjnego. Windowsa, czy Linuxa, czy innych systemów. I tutaj jest parę problemów. Pierwsza sprawa. Że Windows będzie tym narzędziem potwierdzającym, że będzie jedno i sygnał będzie szedł do różnych platform, które będzie weryfikowały w ten sposób, gdzieś tam wchodzić. Też to jest pomysł, ale to już jest też sposób na wykluczenie innych systemów, przykład Linuxa. Bo nie każda Linux jest tworzony przez jakąś większą firmę, korporację. Czasami ludzie grzebią, robią swoje wersje. Chyba że to będzie na zasadzie jakichś takich rozwiązań, które będzie się pobierało ze strony i się implementowało do systemu, czy Windowsa, czy Linuxa po prostu, że za darmo będzie dostępne po prostu jako przez państwo, żeby po prostu to było zaimplementowane. To będzie się łączyło z jakimś systemem państwowym i będzie ta weryfikacja następowała. Chyba że to będzie w ten sposób. Że tu zobaczymy, pożyjemy. Więc tutaj jest też taka właśnie sugestia, że od razu też wiadomo, gdzie wchodzimy, gdzie zaglądamy. To już jest inna sprawa. I tutaj teraz tak się gubię, bo ciężko mi to ująć, powiedzieć tak wprost. Trochę taki jakby na nas bacik, bo też czasami z komputerów też korzystają nie tylko, jest jeden komputer i korzystają kilka osób. Na przykład dziecko siada do komputera rodzica. I czy tu będzie po prostu zakładany profil i do każdego profilu użytkownika jakby oddzielna weryfikacja wieku, przyczepiony wiek? Bo to tak powinno być zrobione. Że otwiera rodzic profil dziecka, konto użytkownika i wtedy jest tam też to odpowiednio jego wiek podany, nie ogólnie Windowsa. Bo to nic nie da. Bo ojciec zarejestruje, wszystko ustawi i co? To jest taka moja wątpliwość. Druga rzecz, że teraz praktycznie nawet zakupy robiąc będzie weryfikacja wieku. Z jednej strony dobrze, bo czy piwo kupujemy, czy gdzieś sklep przez internet, czy alkohole, czy inne rzeczy, po prostu będzie od razu weryfikacja. Ale z drugiej strony też będzie jakieś tam dane, co, jak kupujemy i w ogóle. A najbardziej to boli to właśnie wykluczenie, że tak jakby Windows oczywiście sobie Microsoft poradzi, Apple sobie poradzi, ale Linux już nie wszystkie wersje. I tak troszeczkę. Oczywiście z tego powodu Apple, Microsoft nie będzie płakał. Ja osobiście powiem szczerze, że już od Windowsa 11 nie widzę potrzeby, żeby szukać alternatywnego systemu. Mi się dobrze na nim pracuje, fajnie, w porządku. Ma to, co mi brakowało właśnie na środku te menu, że tam parę takich udogodnień, które już są, które wcześniej były w Apple'u zastosowane. Więc jest spoko. Bo tu na środku mamy ten pasek wyświetlony na marginesie. Wyświetla nam się to okno, że nie musimy na boku zerkać. Jak mamy duży ekran, że centralnie patrzymy, nie ma, bo zawsze było takie, że z boku spojrzenie. Po prostu na ekran z boku, że tu jest ten pasek, trzeba wysunąć, a tu po środku jest bardziej domyślnie. Wprowadzi też jeszcze jakąś teraz funkcję, że nam się grupują programy, które używamy, grupują się w jakieś tam grupy takie tematyczne. Okienka. Coś w rodzaju tak na Androidzie mamy, że możemy sobie pogrupować te takie jakby foldery, te pliki. To w podobny sposób to wygląda. Ja to muszę zobaczyć, czy mogę sobie to spersonalizować jakoś, czy coś. Też fajna sprawa. Parę innych funkcji, których jeszcze ja nie dostrzegam, które powoli są wprowadzane też gdzieś. Zobaczymy, pożyjemy, jak to będzie. I wiecie co?
tak sobie myślałem o tej weryfikacji całej. Czy tego nie można zrobić jakoś w taki sposób, żeby to było anonimowe? Anonimowe po prostu, żeby potwierdzać wiek, ale jednocześnie, żeby nie było wiadomo, na przykład strona nie miała dane, że ty na przykład, że ja to Zeton jestem. Tam jakoś Marcin Mańkowski. I przyszedł mi pewien pomysł. Rozwiązanie, które już jest, w pewnym sensie, które mogłoby posłużyć za wzór, ale to by musiało być połączone z bazą danych jakby państwową, niby z naszym dowodem osobistym, z danymi ogólnie, ale nie czerpiąc z nich po prostu. Była informacja przyczepiona, że jest ten sposób. Mianowicie znamy weryfikację dwustopniową, że wpisujemy ten kod generujący na telefonie, podglądamy, wpisujemy sobie do strony, w której się logujemy, żeby mieć podwójną weryfikację. Te całe sejfy, te aplikacje, te kody. Więc tu nie mogło być podobnie. Jest aplikacja, która generuje nam się kody, mamy jako e-obywatel. Niech ten kod nie ma 6 znaków, niech ma nawet 18 znaków, ale wbijamy i ta strona wtedy wie, dostaje tylko informację, że wie, jaki wiek jest. Tylko weryfikuje po prostu, sprawdza ten kod, na zasadzie tego kodu potwierdza, czy ile wieku, jaki wiek jest. Czy pełnoletni, czy niepełnoletni, dostaje po prostu informację, a ten kod jest po prostu tym weryfikacją, że to jest od państwa, że to jest wiarygodna informacja. Tylko szczytuje, podaje wiek. System bezpieczny, fajny, w porządku. I myślę, że do zrobienia w tych czasach. A co wy o tym myślicie? Napiszcie, nie trolujcie go, szczerze odpowiedzcie. I podajcie dalej ten materiał, film. Taki krótki dzisiaj film, żeby inni też mogli się zapoznać z moim zdaniem. Więc oprócz tego, czy to już nie jest taka... ja się też zastanawiam, czy ta weryfikacja wieku cała to jest naprawdę tak z dobrego serca rządy państwa chcą to wprowadzić, czy po prostu jest jakiś inny interes? Sprawa kontroli nad nami, wprowadzania coraz większych różnych restrykcji. Bo aplikacja mObywatel mamy małymi kroczkami i ludzie w ten sposób jakby się nie burzą to, bo co to jest tylko w ten sposób? Tak samo było z tym nowym systemem do księgowości, gdzie też chcę się trochę z technologicznego punktu widzenia powiedzieć osobistego, co sądzę, ale to za jakiś czas materiał będzie. Ja wiem, już boom w internecie minął na tego typu publikacje. Ale czy zawsze trzeba robić to na hura, bo się klika? Na razie, cześć, pa.